Myślę, że odwieczna jest taka jak gdyby chęć wychodzenia, istotnego spotykania się i hulania. Aktywist pełnił wówczas rolę przekaźnika. Poza tym, że był magazynem lifestyle'owym, to miał też wkładkę miejską, która polecała po prostu imprezy na cały miesiąc. Były listingi wszystkich wydarzeń, były zapowiedzi kinowe standardowo i były też zapowiedzi imprez. To było jakby dla klubów doskonałe miejsce do promocji, a dla mnie też świetne miejsce do pracy i do poznawania osób, z którymi do dziś mam kontakt, który sobie kontakt ten cenię. Najpiękniejsza rzecz, która istniała w sumie od zawsze na wszystkich scenach, no poczta pantoflowa. Były te szóstki. To było tak, że się wiedziało, że jest sobota i jest impreza. I ludzie przychodzili i wiedzieli, że muszą tam być, ponieważ jest to jedyne słuszne miejsce w tym okresie w Szczecinie. I zawsze byli ludzie, zawsze się świetnie bawili. Tak mi się wydaje, że w przypadku takich niszowych rodzajów muzyki wystarczy plotka na miasto, parę plakatów i myślę, że w ciągu 2-3 tygodni wszyscy zainteresowani wiedzieli. Na pewno kiedyś poligrafia miała dużo większe znaczenie w promocji imprez klubowych niż ma to miejsce dzisiaj. My robiliśmy wszystko sami. Spędzaliśmy noce z mąką i wiaderkiem, nie? Robiąc plakaty, staramy się, żeby one były jakoś w pewien sposób ciekawe, żeby charakteryzowały klimat imprez, które organizujemy. I wrzucając te, czy to wlepki, czy to plakaty na miasto, no to traktujemy jako street art. Kiedyś idąc przez miasto, wszystkie wolne kawałki płotów były zalepione plakatami z różnych imprez. Dzisiaj jeszcze od czasu do czasu to widać, ale jest już na pewno coraz mniej. Nie ma też tej wojny plakatowej, która też kiedyś była. Nielegalna rzecz nie może być takie reklamowana, po prostu my unikaliśmy plakatów. Była jedna impreza z plakatami, ale to były ulotki najczęściej. Ulotki, nie wiem, w postaci tam woreczek i tam majeranek nasypany dla żartu, nie? I tam wiesz, że tam impreza jakaś, nie? Albo nie wiem, 500 tabletek rozwalonych po antybiotykach, taki wiesz, i tabletki, po prostu jakiś taki marketing był taki dziwny, no nie? Ale ta dziwność za ludzi przyciągała. Kiedy jeszcze w 2006 prowadziłem klub, oczywiście standardowo kwestią była strona internetowa, tak? na którą ludzie zerkali. Ale ludzie mają to do siebie leniwi i ich trzeba po prostu nękać czasem informacją. No więc naturalnie w tak zwany uporczywy mailing, tak? Doskonale nam wszystkim znany jako organizatorom imprez. W tym momencie jakby szum informacyjny związany z dostępnością inetu i sięganiem po wiedzę zewsząd jest tak duży, że ci, którzy chcą się interesować czymkolwiek, czy to jest kultura klubowa, czy nie wiem, japońskie teatry, czy nie wiem, wyprawy na ośmiotysięczniki, po prostu wiedzą, mają łatwiej, żeby sięgnąć po to. Jak ja pamiętam 2006 rok, to rządził chaos, tak? Po prostu te standardowe media, które mieliśmy w Szczecinie, one nie były w stanie rozpoznać jakości poszczególnych imprez i była ruletka. Czasem było tak, że impreza naprawdę o bardzo wysokim poziomie artystycznym, określmy to w ten sposób, ona się nie przebijała w tych mediach standardowych, bo redaktorzy odpowiedzialni za prowadzenie poszczególnych działów informacyjnych, kulturalnych nie byli w stanie zrozumieć zjawiska, tak? Czyli było to bardzo przykre doświadczenie, ponieważ ja jakby wyprzedzałem, ja nie chcę powiedzieć epokę, ale to nie było fajne, kiedy ja miałem poczucie tego, że ja więcej wiem i próbowałem już te opisy robić tak, że sugerować, zaznaczać, że to jest naprawdę wielkie wydarzenie i miałem nieustannie wrażenie, że to jest ruletka. Mieliśmy w Szczecinie doskonałe radio, które przyczyniło się niezmiernie do rozwoju clubbingu i było to ABC. Najpierw w formie FM, później w formie internetowej, no ale niestety ten projekt nie przetrwał do dziś dnia, tak? Ale to myślę, że potrzebne są takie nieco bardziej mainstreamowe media, żeby troszeczkę ludzi pokierować i żeby nie musieli się poruszać w sieci
zupełnie na oślep. Natomiast w Sukurs przyszły portale, między innymi wasz portal, ponieważ tutaj szybkość informacji i możliwość jej umieszczenia, pojemność jakby była większa i w momencie, czyli krótko mówiąc, internet przyszedł w Sukurs. Dzisiaj mamy internet i to właściwie wszystko. Można powiedzieć, że internet zastępuje nam wszystko. Słuchanie muzyki z internetu i jakby jej dostępność tylko pomaga promocji muzyki. Facebook jest szalenie niebezpiecznym narzędziem. Ci, którzy wchodzą na swój profil każdego wieczora, w każdej sekundzie, jeśli mają możliwość, to również i w pracy, to nie zdają sobie sprawy, do czego tak naprawdę służy to szatańskie narzędzie. Ono tak uzależnia od przebywania w wirtualnej rzeczywistości, że tak naprawdę trzeba popatrzeć na to, jak można wykorzystać to narzędzie do właśnie poprawienia tego clubbingu, do tej słabej frekwencji. Facebook pozwala wielu ludziom, osobom odkryć jakieś nowe brzmienia, nie? Wiesz, ktoś komuś rekomenduje, tak? I może zobaczyć, o, fajne brzmienia, tak? Zaczynam szperać, tak? No nie każdy, kto ma na przykład 30 parę lat, tyra w biurze cały tydzień i chce się zerwać na imprezę, to chciałby sobie gdzieś usiąść, gdzieś sobie położyć drineczka, niekoniecznie się uświnić tynkiem w jakiejś rozpieprzonej piwnicy, nie? Tak jak za młodu to była największa faza, że jak w teledysku Prodigy No Good, nie? Że tu wszystko rozwalone, ale niunie sobie tańczą w ogóle, nie? Jedna w bojówkach, druga w kozakach, kurde, jaki klimat, nie? Że generalnie to tak jest we wszystkim, że dzisiejsze paradoksy kiedyś będą definicjami i odwrotnie.